Cześć. To wideo będzie dotyczyło Mikołaja Kopernika, jednego z największych Polaków w historii i dużego rewolucjonisty, który zmienił całkowicie sposób, w jaki postrzegano świat, co nosi nazwę rewolucji kopernikańskiej albo przewrotu kopernikańskiego. Jeśli oglądasz to wideo, to włącz napisy. Dzięki temu będziesz mógł śledzić to, co mówię w języku angielskim, mimo że mówię w języku polskim, ponieważ to wideo, jak inne wideo na moim kanale Polish with Radek, jest kierowane do osób, które uczą się języka polskiego. Sam pochodzę z Torunia, czyli tego samego miasta, w którym urodził się Mikołaj Kopernik, więc jest on dla mnie dużą inspiracją. Możecie teraz zapytać, nie no, Radek, co ty gadasz? Jak może być dla ciebie inspiracją ktoś, kto urodził się w XV wieku? Od tamtej pory minęło sporo czasu, minęły wieki. Pewnie masz inne inspiracje. Mam inne inspiracje, ale jedną z takich inspiracji jest też właśnie Mikołaj Kopernik. I dzisiaj opowiem wam nie tyle o samej biografii tego astronoma, ale o 8 rzeczach, przemyśleniach, co przyczyniło się do jego sukcesu, czy co jest ciekawe, jeżeli chodzi o jego odkrycia. Więc nie będzie to taki typowy film historyczny albo biograficzny, tylko trochę taka bardziej osobista refleksja. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Standardowo możesz zapoznać się z całym transkryptem tego, o czym tu mówię. W opisie wideo znajduje się link do tego transkryptu. Możesz pobrać taki transkrypt i analizować go we własnym tempie, tłumacząc niezrozumiałe wyrazy, czy śledząc angielskie tłumaczenie, które znajduje się tuż obok polskiego transkryptu. Pierwszą taką rzeczą, na którą zwraca uwagę życiorys Mikołaja Kopernika, to to, że można powiedzieć, że był osobą, która urodziła się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Sukces nie bierze się znikąd. Co mam na myśli? To, że Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w momencie swojej świetności. Większość swojej kariery rozwinął w XVI wieku, który to wiek jest uważany za taki złoty wiek w historii Polski, kiedy Polska miała największe znaczenie w swojej historii. Kopernik urodził się też w bogatej rodzinie kupieckiej. Spekuluje się, że samo jego nazwisko Kopernik pochodzi od angielskiego słowa copper, czyli miedź, i że jego rodzina, jego przodkowie byli zaangażowani właśnie w handel miedzią. Miał też wsparcie instytucjonalne, ponieważ jego wujek Łukasz Wacen-Rodek był wpływowym dyplomatą, biskupem warmińskim, wykładowcą. Takie wsparcie, czy wręcz patronat wujka pozwoliło Kopernikowi rozwinąć się zarówno jako urzędnik kościelny, jak i jako naukowiec. Malcolm Gladwell w takiej książce, która nosi tytuł Poza schematem, a po angielsku to jest Outliers, opisuje, że na przykład biografie takich osób jak Bill Gates również pokazują, że sukces tych osób nie wynika tyle z ich własnego geniuszu, co zajęcia się właściwą rzeczą w okolicznościach, w których ta rzecz miała największy potencjał i znajdowała się jeszcze w takim zalążku swojego rozwoju. I dla Gatesa były to systemy informatyczne, internet, a dla Kopernika taką rzeczą była astronomia. Urodził się on w 1473 roku i to właśnie w latach jego młodości, w momencie, w którym poszedł na studia, Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę z punktu widzenia Europejczyków. Drugim takim wydarzeniem była rewolucja Marcina Lutra, który w 1517 roku zapoczątkował reformację w Kościele katolickim. Te dwa wydarzenia i oczywiście również szereg innych spowodowały, że to był taki moment w historii, w którym społeczeństwa były otwarte na nowe idee, które wcześniej nie były akceptowalne. Drugim punktem jest szeroka edukacja Kopernika, która też pozwoliła mu na posiadanie szerokich horyzontów, interdyscyplinarnej wiedzy, dzięki czemu pewnie mógł wykorzystać dorobek jednych dziedzin w kontekście innych dziedzin. Mówi się, że Kopernik był takim człowiekiem renesansu, studiował zarówno prawo, jak i medycynę, znał się na matematyce, astronomii, a nawet ekonomii. Prawdopodobnie właśnie te szerokie horyzonty, ta ciekawość pozwoliła mu zachować otwarty umysł, dzięki czemu doszedł do swoich odkryć. Trzecim elementem jest takie poczucie wyzwania, które towarzyszyło Kopernikowi. Przed Kopernikiem obowiązywała teoria geocentryczna, która mówiła, że to Ziemia znajduje się w środku Układu Słonecznego, czy nawet Wszechświata. I autorem
tej teorii był starożytny uczony Ptolemeusz. W zapisach Kopernika znajduje się takie porównanie, które mówi, że warunki, które on miał w Polsce, we Fromborku, kiedy prowadził swoje badania, nie były tak dobre jak te, które miał Ptolemeusz. Kopernikowi doskwierała wilgoć opary z nad Wisły, które zasłaniały niebo i nie mógł on prowadzić swoich pomiarów z odpowiednią precyzją. A z takimi przeszkodami nie mierzył się Ptolemeusz, kiedy prowadził swoje badania w Dolinie Nilu. Myślę, że to właśnie fajny taki kontrast, Wisła z jednej strony, a Nil z drugiej strony i to takie poczucie wyzwania, takiej rywalizacji między żyjącym w XV wieku Kopernikiem, a starożytnym uczonym, którego teorię starał się obalić Kopernik. Kolejną rzeczą, która zasługuje na uwagę, jest akceptacja hierarchii kościelnej przez Kopernika. W tamtym okresie Kościół był jedną z najsilniejszych instytucji, która miała skupioną w swoich rękach olbrzymią władzę. Kopernik o tym wiedział, ale był też częścią tej instytucji, był hierarchą kościelnym. W związku z tym ciężej było podważyć jego teorie, ponieważ wychodziły one niejako od wewnątrz tej instytucji. I dlatego też jego teorie zostały przyjęte z akceptacją ze strony Kościoła. Trochę jako taka ciekawostka albo alternatywne spojrzenie na świat. Dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci Kopernika te teorie zaczęły być kwestionowane i w efekcie wpisane też do indeksu ksiąg zakazanych jako niezgodne z wiarą Kościoła. I pewnie to stałoby się szybciej, gdyby Kopernik był od razu osobą z zewnątrz, to znaczy łatwiej by było mu zarzucić niewiarę, niezgodność z doktryną Kościoła. To pokazuje, że czasami w ramach swojej takiej rewolucjonistycznej, aktywistycznej działalności warto zaakceptować porządek, który rządzi światem, bo nie zawsze jest możliwe wprowadzenie nowej idei bez respektu, szacunku dla obowiązującego porządku społecznego. Oczywiście to może nam się podobać lub nie, ale często taka jest rzeczywistość. Kopernik zasłużył się Kościołowi m.in. już w 1514 roku, kiedy dzięki swojej wiedzy matematycznej pomagał w reformie kalendarza. Kalendarz, który obowiązywał do tamtej pory, nie zgadzał się z faktami, to znaczy było spore przesunięcie między tym, co wskazywała data w kalendarzu, a porami roku, które można było zobaczyć za oknem. I ta pomoc Kopernika zakończyła się sukcesem, to znaczy kalendarz został zreformowany i obowiązuje do dziś. I trochę podobnie patrzono na teorię Kopernika, to znaczy wydawało się, że ta teoria heliocentryczna pomoże w tym, żeby stan wiedzy czy obowiązujące teorie zgadzały się z praktyką. Kolejny fakt to taka chęć dążenia do prawdy. To znaczy, mimo że Kopernik był częścią Kościoła katolickiego, częścią tej instytucji, korzystał dużo z wpływów, z pozycji, jakie mu to dawało, to jednak pozostał niezależny i rozwijał swoje teorie w zgodzie z prawdą, w zgodzie z tym, co sam zauważał, co podpowiadał mu jego rozsądek, a może także i serce. We wprowadzeniu do swojego największego dzieła, czyli o obrotach sfer niebieskich, Kopernik napisał do papieża, że zdaje sobie sprawę, że jego dzieło jest świeże, niekonwencjonalne, a często nawet absurdalne, ale mimo wszystko chciałby je przedstawić, bo uważa, że jest zgodne z prawdą. I tu dochodzimy do kolejnego punktu, czyli przygotowania. Mimo że Kopernik już kilkadziesiąt lat wcześniej głosił swoje teorie, to wiedział, że żeby miały one szansę zakwestionować dotychczasowy porządek, to muszą być dobrze udokumentowane. Kopernik sam tworzył niektóre narzędzia astronomiczne, tak żeby móc poprzeć to, co twierdził, faktami. Chociażby jednym z takich faktów był okres, jaki zajmuje poszczególnym planetom okrążenie Słońca. Kolejną taką wartością jest przywiązanie do piękna. Kopernik założył, że planety poruszają się po okrągłych orbitach, co nawiązywało do idei Arystotelesa, który uważał okrąg za taki perfekcyjny kształt. Później Kepler, kilkadziesiąt lat po Koperniku, udowodnił, że te orbity wcale nie są okrągłe, tylko eliptyczne. Ale ta wizja okrągłych orbit i jeszcze dodatkowo planet, które poruszają się po tak zwanych epicyklach, bardzo podobała się Kopernikowi. Być może też dlatego ta teoria
dostała szansę. Gdyby od razu powiedziano, że planety poruszają się po eliptycznych orbitach, ta teoria zostałaby uznana za mniej atrakcyjną, mniej poprawną. I ostatnią, 8. rzeczą, której możemy nauczyć się od Kopernika, jest takie poświęcenie, dedykacja dla dzieła swojego życia. Pierwszą ekspozycję na nowe idee Kopernik otrzymał już w latach 90. I prawdopodobnie już wtedy zaczął myśleć, że teoria heliocentryczna jest tą właściwą. A jednak zajęło mu blisko 50 lat przedstawienie jej. Jest taka legenda, która mówi, że Kopernik odszedł z tego świata krótko po tym, jak na jego łoże zaniesiono mu skończone dzieło, które wydał.